wielkość porcji, mądre podmiany, pomysły na przekąski i rozkład posiłków. Witamy i zapraszamy do obejrzenia wideo numer 3 w serii na temat zdrowego żywienia w przypadku cukrzycy ciążowej. The end of slide 1. Zarys. W toku prezentacji omówimy wielkości porcji, rozsądne zamiany, pomysły na przekąski, rozkład posiłków oraz żywność, której spożycie podczas ciąży jest zalecane lub odradzane. Wielkość porcji i unikanie obfitych posiłków. Prawidłowe odżywianie się w przypadku cukrzycy ciążowej polega na wyborze odpowiedniego rodzaju węglowodanów we właściwych ilościach. Slajd pokazuje, jak wyglądają porcje we właściwych wielkościach. Spożycie dużej ilości węglowodanów podczas posiłku doprowadzi do dużego skoku stężenia glukozy we krwi. Grafika na tym slajdzie pozwala łatwo i szybko ocenić wielkość porcji w skali dłoni. Staraj się unikać obfitych posiłków, rozkładając spożywanie posiłków tak równomiernie, jak się da przez cały dzień. W razie dużego głodu dobrze nałożyć sobie na talerz dużo warzyw i większość porcji chudego białka, co zaspokoi głód i zapewni stabilny poziom glukozy we krwi. Przewodnik po porcjach. Tutaj podajemy kilka przykładów, jak powinny wyglądać prawidłowe porcje spożywanych potraw. Zatrzymaj prezentację, aby dokładnie przeczytać te informacje. Rozsądne zamiany i przekąski bez węglowodanów. Przegryzanie między posiłkami może doprowadzić do nadmiernego wzrostu stężenia glukozy we krwi. Staraj się utrzymać wielkość przekąsek między posiłkami w granicach 10 g węglowodanów i częściej wybieraj zdrowe przekąski, co zapewni dietę bogatą w wartości odżywcze. Slajd zawiera przykłady produktów żywnościowych, które albo nie zawierają żadnych węglowodanów, albo mają ich nie więcej niż 10 g. Jeśli produkty te wpływają na stężenie glukozy we krwi, to tylko w minimalnym stopniu. Aby nie dopuścić do skoków stężenia glukozy we krwi, należy również zastępować produkty takie jak chipsy, ciastka i ciasta zdrowszymi, o niższej zawartości węglowodanów. Jeśli zjadasz dużo słodkich wyrobów spożywczych o dużej zawartości węglowodanów, kilka prostych zmian pozwoli Ci lepiej kontrolować stężenie glukozy we krwi, co przyniesie wielką poprawę. Rozkład posiłków. Przykładowy plan diety. Aby zachować stałe stężenie glukozy we krwi przez cały dzień, należy spożywać regularne posiłki. Staraj się zjadać 3 niewielkie posiłki dziennie i 1-2 przekąski między posiłkami. Wykres na slajdzie zawiera idealne ilości różnych potraw dla każdego posiłku. Staraj się zapełnić połowę talerza zieleniną i warzywami, 1/4 chudym białkiem, a pozostałą ćwiartkę wolno wchłaniającymi się węglowodanami o dużej zawartości błonnika. Zatrzymaj prezentację, aby dokładnie przeczytać te informacje. Żywność, nastrój i dziennik stężenia glukozy we krwi. Nie zawsze da się przestrzegać planu zdrowego żywienia. Niekiedy pewne sytuacje, emocje i uczucia sprawiają, że sięgamy po jedzenie nie tylko wtedy, gdy odczuwamy głód fizyczny. Zmiana podejścia do jedzenia wymaga czasu, ale dzięki temu lepiej da się kontrolować stężenie glukozy we krwi. Zapisywanie w dzienniczku jedzenia, nastrojów i stężenia glukozy we krwi to skuteczny sposób zachowania kontroli. Pozwala zaobserwować trendy w jedzeniu i jak się one przekładają na stężenie glukozy we krwi. Można również zauważyć, że kiedy dochodzi do jedzenia na tle emocji lub stresu. Postaraj się zapisywać następujące sprawy. Kiedy jesz i pijesz, ilości spożywanego pokarmu, miejsce posiłku, jak się czujesz i co myślisz w chwili, gdy sięgasz po jedzenie i potem, jak to wpłynęło na stężenie glukozy we krwi, godziny przyjęcia lekarstwa na cukrzycę. Staraj się zapisywać szczerze wszystko, co jesz i pijesz przez kilka dni. Dzięki temu będziesz mieć dokładny zapis, co pozwoli Ci odpowiednio zmienić swoje podejście do jedzenia. Żywność, której spożycie podczas ciąży jest zalecane lub odradzane. Ten slajd zawiera listę potraw, których spożycie podczas ciąży jest zalecane lub odradzane. Zatrzymaj prezentację, aby dokładnie przeczytać te informacje. Dalsze szczegóły znajdziesz na stronie NHS pod zakładką Żywność, jakiej trzeba unikać w ciąży. Foods to avoid in pregnancy. Różne inne sprawy. Alkohol, aktywność fizyczna, unikanie żywności cukrzycowej. Przy pomocy tego slajdu omówimy różne dodatkowe kwestie, których jeszcze nie poruszaliśmy. Na początek aktywność fizyczna.
Ćwiczenia fizyczne to nieodłączny element kontrolowania cukrzycy. Cukrzycę ciążową można kontrolować nie tylko dzięki zdrowemu odżywianiu się, ale także poprzez zachowanie aktywności fizycznej. Ćwiczenia zwiększają zużycie glukozy, które daje mięśniom energię, dlatego też pozwala obniżyć stężenie glukozy we krwi przy cukrzycy ciążowej. Na ogół zaleca się 30 minut średnio intensywnej aktywności 5 razy w tygodniu. Może to być na przykład półgodzinny spacer. Kobiety w ciąży, bez względu na to, czy cierpią na cukrzycę czy nie, powinny zupełnie zaprzestać palenia i picia alkoholu. Spożywanie alkoholu w ciąży może spowodować długotrwałe problemy u dziecka. Im więcej się pije, tym większe ryzyko. Palenie również szkodzi dziecku, które nie otrzymuje wymaganej ilości tlenu. Na koniec wreszcie, zawsze unikaj produktów spożywczych z napisem dla cukrzyków, diabetic. Pomimo tej informacji, produkty te nie dają żadnych korzyści osobom cierpiącym na cukrzycę. Obecne prawo zabrania stosowania takich napisów na opakowaniach produktów spożywczych. Podsumowanie. Na tym zakończymy wideo numer 3 na temat zdrowego odżywiania się i cukrzycy ciążowej. Podsumujemy teraz to, czego dowiedzieliśmy się w trakcie prezentacji. Duże ilości węglowodanów podczas posiłków powodują skoki stężenia glukozy we krwi. Jedzenie między głównymi posiłkami sprawia, że stężenie glukozy we krwi przekracza odpowiedni poziom. Staraj się przestrzegać 3 posiłków dziennie i zjadać nie więcej niż 1-2 przekąski bez lub z małą zawartością węglowodanów. Zapisywanie w dzienniku jedzenia, nastroju i stężenia glukozy we krwi to skuteczny sposób zachowania kontroli. Staraj się regularnie ćwiczyć 30 minut 5 razy w tygodniu. Wyeliminuj całkowicie alkohol i tytoń. Unikaj produktów spożywczych z napisem dla cukrzyków. Prezentacja zawiera wiele informacji, więc warto ją obejrzeć kilka razy, aby niczego nie przeoczyć. Niniejsze wideo nakręcił zespół dietetyków pracujących w służbie zdrowia NHS Greater Glasgow and Clyde. Dziękujemy za uwagę i zachęcamy teraz do obejrzenia wideo numer 4 Karmienie piersią – styl życia po porodzie.